To jest tak zwany seks 6/9, tak? Ja po prostu tego nie toleruję. Hej, to Delfina Delert i program Seks w Małym Mieście. Dziś z mieszkańcami Pruszkowa będę rozmawiała na temat miłości francuskiej. Proszę pana, czy pana zdaniem miłość francuska jest czymś naturalnym dla ludzi? Pewnie, oczywiście, że tak. Ja myślę, że tak. Myślę, że to już od wieków było praktykowane, także chyba jest to jakaś norma, chociaż się o tym nie mówi. Myślę, że tak, bardzo przyjemna sprawa. Trudno powiedzieć, ale według mnie to ja nie przepadam za miłością francuską, To trudne pytanie, bo takie bardzo intymne. ponieważ nie przepadam, uważam, że to jest chyba niezbyt naturalna sprawa. A dlaczego? To jest ciekawe. Chociażby dlatego, że ja jestem człowiekiem wierzącym i wydaje mi się, że to jest wbrew naturze. Nie zgadzam się z tą obiekcją z tego względu, że pod względem miłości francuskiej wiadomo, co się wyrabia. A miłość francuska to jest jakieś takie trochę wynaturzenie, tak mi się przynajmniej wydaje. W mojej osobistej postaci ja tego nie toleruję. Może inni tolerują, ale ja nie. Nie wiem, raczej może nie bardzo. Nie jestem zwolennikiem czegoś takiego i moje podejście jest na pewno inne, jeżeli chodzi o tą kwestię. Moim zdaniem myślę, że powinna być naturalna. Przecież to jest w końcu człowieczeństwo, tak? Nie wiem, ja jakoś nie lubię żadnych urozmaiceń albo jakiegoś kombinowania, no po prostu puszczam to, niech się samo dzieje. A dlaczego nie? Bo francuska to nie Polska. Polska jest inna miłość, a francuska jest inna miłość. A wie pan, co to jest miłość francuska? Nie. A wie pan, co to jest miłość francuska? Nie wiem. To jest inna nazwa seksu oralnego. Nie byłem we Francji, to nie odpowiem na to pytanie. A wie pan, co to jest seks oralny? Jakby pani coś innego pytała, moglibyśmy mówić pani, ale o tej miłości francuskiej jeszcze jakby mówili o naszej tej miłości, to byśmy jeszcze powiedzieli o naszej, tutejszej. A co kobiety lub mężczyźni robią źle? W tej miłości, tak? Że nie zwraca się uwagi na to, co potrzebuje druga osoba, żeby ją zadowolić, tylko się w sumie egoistą. No, faceci są bardzo, jakby to powiedzieć, samolubni. Nie rozumieją kobiet, potrzeb. Nie wiedzą, jak podejść do kobiety tak, żeby sprawić im przyjemność. Zazwyczaj jest to dla nas najlepsze wyjście, jedno z przyjemniejszych, no jakby się nie odwdzięczamy adekwatnie do tego, co kobiety nam oferują. Ja na przykład żadnych błędów nie popełniam, nie robię tak, żebym... No a kobiety czemu źle coś robią, tak? Ojej. Boże, co one źle robią? Co robią źle? Za często używają zębów. No myślę, że są za mało delikatne. No to po prostu wam to trochę za delikatnie. Nie wiem, za bardzo się starają chyba po prostu. Za długo to robią. Chcą jakby zrobić za dużo, zamiast po prostu sprawić przyjemność. Krępują się. Że nie słuchają swoich potrzeb nawzajem, nie rozumieją swoich potrzeb nawzajem. Myślę, że to należy rozmawiać. Najczęściej to ze sobą nie rozmawiają o tym, tak? Jak nie rozmawiają, no to się rodzą problemy. Jakie błędy? Może mało rozmawiają przed tym. Wydaje mi się, że to jest kwestia porozumienia, kwestia indywidualna. Każdemu z nas co innego sprawia przyjemność i to jest kwestia jak gdyby instruowania w trakcie partnera, tak? Czy jest dobrze, czy jest niedobrze. No po prostu to jest dla mnie jakby prosta recepta na sukces. Temat miłości francuskiej jest sprawą bardzo intymną i bardzo indywidualną. Dlatego dziękuję mieszkańcom Pruszkowa za szczerość w odpowiedzi na naprawdę trudne pytanie. Morał z dzisiejszego odcinka jest taki, że najważniejsze jest to, żeby partnerzy umieli ze sobą rozmawiać. My widzimy się już za tydzień. W międzyczasie, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie, żebym je zadała, wrzucajcie je w komentarze. A wszystkie panie zapraszam na www.femera.com, portal dla dorosłych kobiet. Nie, no takich rzeczy nie będę mówił w telewizji, bo mnie żona by przecież z domu wypędziła.